Dobry, no więc dzisiaj jest bardzo intensywny dzień, powiem wam wszystko po kolei, jak się zrobi trochę jaśniej, a teraz lecimy na załadunek. Gdzie? Jakiś dziwny hałas był, ja stwierdziłam, że to nie ode mnie. Ale później tak słyszę cały czas jest, myślę, że może ode mnie. No to nie, tak by coś komuś około cierało. No dobrze, jesteśmy w Sieniawie teraz. Dzisiaj po drodze mamy jeszcze dwa zadania. Naprawić plandekę i wymienić dwa pętle. Jak to zrobimy? Zrobimy to po Bożemu. Legnica, tak? Legnica, ale tam jakby no za tak, Wrocławiem, prawda? Tak, no generalnie na ten moment mi pokazuje, bo ja jestem jeszcze na Podkarpaciu, ale jadę. Już patrzę, bo zaznaczyłam sobie Wrocław. Wrocław mi pokazuje na ten moment 2:30, no a tam jeszcze pauza po drodze, więc myślę, że gdzieś plus minus około 3:45, zakładając, że żadnych korków nie będzie. Oni tak naprawdę no tam pracują długo, oni pracują do 21, z tego co ja, tak, więc jakby to kłopotu nie będzie, bo to... I ja też pani wyślę takiego automatycznego maila potem od nas, udziela nam pełnomocnictwa do zorganizowania naprawy takiej albo innej w pani imieniu. Jakby my dopóki tego jakby w cudzysłowie nie mamy, prawda, od przewoźnika, to my tego jakby nie możemy zrobić, no bo tak jakby mamy tak tam prawne, że tak powiem, regulacje, które na tym czuwają. I tam mamy docięcie czy tam przetarcie na plandece, dobra. I teraz jeszcze, bo my to zrobimy wszystko w jednym zleceniu, już niezależnie od tego, że tam to będzie też i ten ciągnik, to proszę mi podpowiedzieć jeszcze raz, na tej naczepie, która to była opona i która strona, która oś? Jeżeli chodzi o przyczepę, to ostatnia oś z prawej strony. Dobra, ostatnia to cała strona i tam są bliźniaki, tak? Też na naczepie pani ma bliźniaki? Tak, bo to jest przyczepa, więc ma dwie osie i bliźniaki są. I potem co? I jeszcze coś na ciągniku było, tak? Tak, w solówce jest na osi pędnej, czyli na drugiej osi. To samo, wewnętrzny bliźniak, tam jest uszkodzona przedłużka wentyla. Okej, czyli też prawa strona? Prawa strona, tak, strona pasażera. Okej. Tamta strona parkingu zajęta, więc stajemy tutaj na pauzę. Pokażę wam teraz, co to mamy do roboty przy zestawie. No więc raz. Wczoraj przed wyjazdem sprawdzałam sobie opony i patrzcie, co zauważyłam. Widzicie? Raz, że się nie udaje wykręcić, a dwa, że nie udaje się sprawdzić ciśnienia. A tutaj musiałam dopompować, więc tam zgaduję, że też trzeba będzie. Tu jest jedna opona taka. Idziemy dalej. Druga opona taka jest tutaj, popatrzcie, że tutaj normalnie jest ta przejściówka założona, ale tak, to wszędzie indziej nie ma w ogóle wentyla, czy wętla, jak to się odmienia, no tak czy inaczej po prostu nie ma. Więc trzeba to będzie zrobić. No i ostatnia rzecz jest tutaj. Zakleiłam tak dobrze, że sama nie widzę, gdzie to jest, ale już wam pokażę i przypomnę. Pamiętacie tę sytuację? Tak, no patrzcie, że całkiem dobrze to naprawiłam, nie ma to jak duct tape, ale za długo to nie potrwa, w którymś momencie po prostu zacznie odchodzić i trzeba to zrobić. Bo któryś klient mi może tego nie zaakceptować, jak dobrze sprawdzi. Dla kogo to jest robota? Dla Track Buddy.
Ja jestem partnerem w LKW Walter, partnerem transportowym oczywiście, więc mogę sobie korzystać z TrackBuddy. Jeżeli nie słyszeliście o TrackBuddy, to jest taka ogólnoeuropejska usługa serwisowania, konserwacji, naprawy, ustawiania przeglądów dla i naczep, i ciężarówek. I generalnie jest to tylko i wyłącznie dostępne dla partnerów transportowych LKW Walter, więc jak skorzystać z TrackBuddy? Trzeba wejść na Loads Today, co ważne w wersji na przeglądarce, kliknąć Useful Information, czyli użyteczne informacje i tam na samym dole jest naprawa, serwis i tak dalej. Klikamy i tutaj oto jest numer, na który należy zadzwonić. Oto jest TrackBuddy. Ja sobie ogarnęłam to już rano, więc mam adres, mam wszystko ogarnięte, a za chwilkę Wam pokażę, jak to wszystko działa. Do takiej firmy malutkiej jak ja, gdzie sama sobie muszę wszystko ogarnąć, no to jak znalazł, bo jak coś mi się by stało na trasie, no to z jednej strony wiadomo, że mam pakiet serwisowy, złoty pakiet serwisowy dla Volvo, ale jest jeszcze przyczepa, więc widzicie, takich rzeczy Volvo nie zrobię. Także pauza wyszła, jedziemy na warsztat i na warsztacie Wam wszystko na spokojnie wytłumaczę. Warto wiedzieć, że coś takiego jest, bo jak się gdzieś stanie jeszcze w Polsce, no to człowiek sobie ogarnie sam bez problemu, nie? Tu zadzwoni, tam zadzwoni i okej, ale jak się stanie gdzieś tam w Europie, jest się na przykład w takiej Hiszpanii albo Włoszech, no to wejdź się tam dogadaj po angielsku, no albo po niemiecku, no za nic nie dogadasz przecież. A właśnie w tym TrackBuddy jest tak, że jak dzwonisz na numer, to tam człowiek rozmawia w Twoim języku i Ci pomaga znaleźć to, czego potrzebujesz, kieruje Cię, prowadzi całą taką... To tak jakby po prostu pracować w wielkiej firmie flotowej, która ma sama swój dział serwisowy i napraw, i warsztatowy i tak dalej, i tak dalej. Jak się coś dzieje, to po prostu się pisze i oni Ci wszystko ogarniają. Więc ja jestem małą firmą transportową, więc ja po prostu dzwonię tam i to oni mi ogarniają. Oby były tylko takie małe przypadki dalej, ale nie powiem, dla mnie jako właścicielki jest to jakieś takie dodatkowe zabezpieczenie, dzięki któremu się czuję troszeczkę bezpieczniej, że jakby nie daj Boże coś się stało, no to mam gdzie dzwonić. No dobrze, jedźmy. Mamy warsztat na Legnicy, zaraz przy autostradzie. 2,50 jazdy jeszcze, no to tam zadzwonię i się zamelduję, bo wstępnie powiedziałam, nie wiedziałam jak mi pójdzie na trasie, to jest A4 jednak, więc wstępnie powiedziałam, że będę koło 5, ale widzę, że będę po 4, więc ich uprzedzę, żebym nie czekała, bo trochę mi się śpieszy. Bo chcę się rozładować jutro, nie w piątek, a w piątek rano chcę się już załadować na Hiszpanię. Więc jeżeli jutro będę do 15, to się rozładuję do 15 i nie powinno być żadnego problemu, ale to też są Niemcy. Tu jest 4, a tam są Niemcy, to się wszystko może wydarzyć, więc jedziemy spokojnie. No i jesteśmy na miejscu, idę się meldować. Idziemy zobaczyć, co tam zrobią. No dobra, no to bierzemy się do roboty. Plandeka jest już rozpięta, a tam już się robi koło. Fajnie pokleiłam, nie? Bardzo dobrze. A czy my to jesteśmy w stanie teraz zamalować tym, czy nie? Nie bardzo. Kurczę, czyli takie brzydkie zostanie. Spróbujemy to domyć. Jak nie, to możemy matę z tej strony dać, żeby tego nie było tak widać. No to farbę ściągnął. Ściągnęła, nie? Tak mi się zdaje. To może Przetar. raczej jest... Nie, on to jest przetarty, to nie od taśmy. To nie od taśmy. Nie, nie. Potargałem. No. Już ładnie stoimy, tego jak nie było widać tutaj. Tutaj też mamy to. Tam też jest tak ciężko? Tutaj mi się zdaje, że było lżej. No ale też nie cięcie, tylko to cały czas ten sam ruch ciężarówki. No dobra, to idę teraz koledze teraz popatrzeć na ręce. Ile było? 8. Stawiamy tak 8? A ile by pan nabijał? 9? 8,5 tak. 8,5? Okej, no to... Tam w tamtym wewnętrznym było 6,5. No, tak myślałam, że tam będzie mało. Bo tam już pan zrobił, tak? No. Jak się panu to udało wkręcić? Stary mamy. No dobrze, jest już zrobiony. Ciśnienie było za niskie, tak jak zakładałam, więc fajnie. Tu już koła są gotowe i to drugie jest też zrobione. No i jest zrobione. Ostatecznie pierwsze poszła plandeka od spodu.
No i na górę, no te podargania od tyłu i tak to z daleka wygląda. No i wiecie co? Zostaję tutaj na noc, bo się w sumie okazało, że mam 7 godzin jazdy do rozładunku, a wyjechałam już 8:40. No to co tutaj kombinować, więc pozwolili mi tutaj zostać, więc fajnie. I idę się umyć, idę spać. W nocy startujemy. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Blechaczek z tej strony. Ja przyjeżdżam tutaj na załadunek do Państwa Tak. ciężarówką, tylko jestem na tej ulicy, gdzie są autobusy stawiane. Ja się zastanawiam, Tak. jak do Was wjechać. Jest pani przed sobą widzi budynki masarnie, takie niebieskie dachy? Tak, no po prawej stronie je mam. Po prawej. Jedzie pani na koniec tej drogi. A to jakby mógł Pan poczekać, to ja będę jechać od razu. I jak pani będzie minie to masarnie, te niebieskie dachy, taki biały płot białej cegły. Tak. To w prawo, tak? To w prawo. W prawo. Dobra, widzę. Spróbuję tu skręcić. Później pierwsza w prawo, jak pani już skręci w prawo, taki budynek widać, atracytowy, tak? Czerwony budynek. O, tu już skręcam. Proszę chwilkę poczekać. Dobra. Tak, tak. To minie pani ten budynek i w prawo. Pierwsza w prawo. Od razu przy tym budynku, tak? Za budynkiem. Tak, tak, tak. No to... Tak, to ja już jestem tutaj, pani widzi. A, no to już widzę, dobrze. To już jadę. No. To dziękuję. Dobry? Dobry. Pani będzie ładować? Ja. Pieczątkę ma pani? Mam. To pieczątka i numery. Dobra. Ja sobie zdjęcia zrobię. Tam wszystko jest, to chwilę. Ja mam numery na pieczątce. Tu są numery na pieczątce. Wszystko To jest. nie było. Gdzie mam, tu mam wjechać, czy jak? Tak, tylko tutaj trzeba będzie się raczej wyłamać, tak żebyśmy mogli tym, bo pani nie będzie się rozpinać, nie? Nie, bo to od tyłu ładujemy. Tak, bo to paleciaki, bo to małe palety. Czyli lepiej jest tutaj wcofać. Tak, tam ustawę je zaraz wyjdziemy i będziemy kierować, ale cofać. Dobrze. Kupiłam sobie ostatnią szminkę z Inglota, numer 903. Dobra, czyli tak, to ściągamy, zakładamy, robocze! No więc generalnie, co mi tu w ogóle śmierdzi w tym aucie cały czas? No nic, będziemy później robić zagadkę, rozwiązywać w sensie. Fajnie, że od tyłu budujemy. Bo proszę Państwa, dzisiaj ładujemy meble ogrodowe. Takie coś. Jesteśmy pod Biłgorajem, miejscowość Księżpol. Jest tutaj firma, która produkuje meble. Ja te meble zawiozę gdzie? Do Niemiec. Goście się patrzą, to pasowałoby jakoś wycofać porządnie na tą prawą stronę. Czy to się uda? Trzymajcie kciuki, będzie popisowo. Idę zobaczyć murę. No, murę to nie wiem. A ty murek przechodzi? Jest idealnie. Zobaczymy, czy nam pozwolą kręcić, ale czuję, że tak. A u Was można kręcić, czy nie? Można. Na YouTube'a. Dobry, właśnie tak wody patrzę, kurde, to jest znane to logo. Można, czy nie można? Można. No więc panowie ładują, deski wszystkie do góry. Teraz tutaj jeszcze poprawka desek. Zobaczcie, jaka deska przyjechana. Taki kierowca przyjechał po desce. Jesus Christ, that's Jason Bourne. A na co te skrzynie są? To jest takie ogrodowe na jabłka, no coś. A, to takie do zbierania wody. Tak, To jest duża. no.
Mała, jeszcze średnia będę. No. Jak raz na styka. No, a to tak jest na styk, no. Ja bym zawsze jeszcze mogła przełamać trochę. No i idziemy z ostatnim. Ostatnia paleta to zawsze jest najtrudniejsza do włożenia. Żeby ją manewrować, a ładunek jest wysoki. O, tak widzicie? Widzicie, przyhacza troszkę. Coś z tego będzie. One oczywiście powinny zabezpieczać towar i być zapięte. O tak, o, tu na końcu, ale problem jest taki, że one się zapinają na deskach, a widzicie, a tutaj już nie ma gdzie. Nie ma tutaj sposobu. No i po robocie takich załadunków sobie można tylko życzyć, sobie i wam. Papiery, spadamy. Jedziemy do sklepu. No i dobra, papiery są podpisane. Jedziemy teraz w świat. Powiem wam ciekawostkę, bo to jest firma rodzinna i był właściciel i żona właściciela i syn i sobie coś tam gadamy i mówię, no, że to u nas tak brzydko. Tak, u nas się nie ma czym pochwalić, że to tak u nas na tle innych firm to chyba kiepsko wypadamy, że tak zaprosimy kiedyś panią, jak już będzie ładnie, tak jakbyśmy chcieli. Patrzcie, jak to w ogóle jest. I tak to w ogóle na tych rejonach wschodnich jest. Że ludzie tutaj mają już dużo lepiej. W sensie, że wszystko jest dużo lepiej zorganizowane. Widzieliście, tam wszystko było czyste, poukładane. Ludzie profesjonalni. Na załadunku się śmiali dużo. Więc generalnie kiedy tak jest? No to popatrzcie, i to jeszcze kierowca też nie musiał sam ładować. Jakoś to widzicie tak jest, że co? A wam powiem co. Bałagan od bałagany. Coś mi tutaj cały czas po drodze śmierdziało, takimi jakby jajkami. Pomyślałam, pewnie gdzieś jakieś jajka zostały, stare jak to ja, raz Wolwim, raz Wolwegiem. Coś gdzieś mogło w jakimś zakamarku zostać. No i chyba wam powiem szczerze, że to był gaz. Bo otworzyłam swoją kuchenkę turystyczną i poczułam mocny gaz. Tak mi zaczęło właśnie coś świtać, że ten siarkowodór pachnie jak takie zgnite jajka, ale ja tutaj no szukam, a cały czas pachniało stąd. A tutaj no przeszukałam wszystkie torby, nie ma nic, więc to był gaz. Ja tego gazu tym razem trochę ze sobą mam. Nordheim to jest to 97 to jest. Tutaj proszę Państwa jedziemy. Chyba jedziemy do jakiegoś sadu bezpośrednio. Żeby tędy jechać. Ujdzie.
Stanę właśnie i powiem Wam, że do celu mamy 1255 km, 15 godzin jazdy. Właśnie, chciałam Wam powiedzieć, że tam, gdzie jest kiepsko utrzymane firmy czasami, to im się zdaje, że w ogóle nie jest nie wiadomo co. A tam, gdzie jest tak, widzicie, właściciel pilnuje i rozwija i cały czas tam próbuje, żeby było jak najlepiej, to im się zdaje, że oni są strasznie w tyle. Ale ja mam to samo, powiem Wam szczerze, że ja mam to samo. Że ja mam takie poczucie, że w sumie to ja nic takiego w ogóle już nie zrobiłam w życiu. Jedno jest pewne, w tej miejscowości z głodu nie umrą, bo patrzcie, że tutaj jest też masarnia, farmy Roztocza. Sklep firmowy. Ciekawe, nie? Produkty naturalne. Pamiętajcie, że jest coś takiego tutaj. Jak zobaczycie farma Roztocza i produkty naturalne, toście widzieli to u mnie. Niebieski dach w Księżopolu. Dobra, oś to sobie już podniesiemy. Tylko do załadunku ją puściłam. I pasuje. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Manuel Ceresoli, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, DJ De Koning, Michał Chojnacki, Alex Mici, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.